Partnerem odcinka jest sieć stacji BP Polska i kawiarń Wild Bean Cafe. Szanowni Państwo, moi drodzy, w tym odcinku pozostajemy w województwie warmińsko-mazurskim, ale o ile odcinek wcześniej byliśmy w krainie historycznej o nazwie Warmia, tak teraz jesteśmy na Mazurach. Jesteśmy w miejscowości Święta Lipka, która słynie od wieków z sanktuarium maryjnego i zaraz za ową miejscowością mamy w lesie dwa kamienie, które są granicą pomiędzy tymi właśnie krainami, czyli pomiędzy Warmią a Mazurami. Po mazurskiej ziemi stąpam, a stąpam z niecierpliwością, gdyż głodni jesteśmy wielce. No i właśnie idziemy jeść. Karczma Berta, której sława wykracza daleko poza ziemię Warmii i Mazur. Bowiem jest to miejsce, które słynie właśnie z doskonałej kuchni lokalnej. Na razie wiem tylko w teorii, że słynie, a teraz będę mógł stwierdzić to organoleptycznie. Ale już wizualnie to wszystko, co jest, jak to wygląda i czym jest, sprawia, że ślinę przełykam niezwykle nerwowo. No więc dwie zupy. Ta wydaje się znana Wam wszystkim. Jest to mianowicie żurek. Ale zobaczcie, ten żurek jest z takimi maleńkimi sexy klopsikami. Taka forma żurku jest rzadko spotykana. Zobaczcie, jak pięknie jest ugotowane jajko na twardo. Nie ma owej wdowiej czarnej obwódki, nie jest przegotowane. Tu dużo majeranku, na jajku koperek, domowy zakwas. Poezyjny żurek. To w Małopolsce, w Krakowie nie uświadczysz. I akurat była w karcie czernina. Czernina, no wiadomo, w Wielkopolsce też, ale jest w takiej formie, jaką lubię najbardziej. W tej czerninie są kluchy. Wyraźny gęsi smak. Nutka słodyczy, ale tylko nutka, kwasowość od suszonych owoców i nie ma to tej nieznośnej dozy słodyczy, która czasami w czerninach się zdarza. To jest wybitna czernina, moi drodzy, wybitna. To jest półmisek Berta. Ho, 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 ho. Co my tu mamy? To są miejscowe kluchy, czyli kluchy warmińskie. One są robione z tartych, surowych ziemniaków, dlatego mają taki ciemniejszy kolor. Kluski żelazne w niektórych częściach Polski, tak się na to mówi. Skwarki i twaróg. No więc teraz taka kluseczka, pudrze. Ale kluchy absolut. Twaróg jest słodki, nie kwaśny, słodki nie od posłodzenia, tylko od tego, że jest z doskonałej jakości mleka i nie był długo trzymany. Wspaniałe, aż stanę teraz, żeby pokazać Wam inne rzeczy. To są pierogi tutejsze z wołowiną, która była długo duszona. Więc nie jest to ugotowane mięso po prostu, tak jak na rosół, tylko starannie przygotowane, no, czyli po prostu pierogi z mięsem. Ale z jakim mięsem? Pieprzne, doskonałe. Pierogi kresowe, czyli takie, żeby nie nazywały się ruskie, bo tak naprawdę o to samo chodzi. Ziemniaki, ser w środku. Jakość ciasta doskonała. To są cepeliny.
welkartacze, niezwykle eleganckie. Spadł mi widelec chyba, ale mam kolejny. Ciasto jest wyłącznie z ziemniaków gotowanych z odrobiną ziemniaczanej mąki, żeby trzymało konsystencję. I kolejna rzecz, którą tutaj mamy, czyli świeżonka. Świeżonka może mieć postać szybko na patelni smażonej wieprzowiny, ale jest to w tym wypadku wieprzowina konfitowana, czyli duszona we własnym tłuszczu. Jest trochę cebuli, no i tutaj jeszcze jedna rzecz, plince. Ekstra zamówiliśmy, placki ziemniaczane, wyglądają absolutnie filmowo i zjawiskowo. Domowa surówka w zestawie kompot i już Wam spieszę donieść, jak to smakuje. Zobaczcie, ile farszu. Zdarza się często, że to jest grubaśne ciasto i mamy tylko trochę farszu. Jeszcze tutaj muszę owego zalotnego skwareczka, żeby był komplet, nałożyć na całość. Świetne, świetne. Moi drodzy, o co chodzi w takich miejscach? W ogóle w zasadzie o co powinno chodzić? Po co my tu przyjeżdżamy? Przyjeżdżamy, żeby chłonąć piękno, które jest wokół nas, przyrodę, zabytki architektury, ale również by jeść regionalne rzeczy. Przebóg. Karmią tu. Tak. Że daj, Panie Boże, zdrowia. Lasy mazurskie kryją wiele skarbów i wcale nie mam tu na myśli jedynie runa leśnego. No, za chwilę zobaczymy skarb techniki. Jesteśmy w Leśniewie Górnym i mamy tutaj niedokończoną śluzę. Niedokończoną, będącą częścią wielkiego projektu, który nigdy nie został finalnie zrealizowany, projektu kanału mazurskiego. O co chodziło? Chodziło o to, żeby połączyć wielkie jeziora mazurskie z Bałtykiem. Ów kanał miał wypływać z jeziora Mamry i wpadać do Bałtyku w dzisiejszej rosyjskiej eksklawie w okręgu królewieckim. Myślano o tym już od XVIII wieku. Zaczęto to robić przed I wojną światową. Wojna przerwała działania, potem wielki kryzys. Wrócono do tego w czasach hitlerowskich. Ożywienie gospodarcze Prus Wschodnich było jednym z haseł hitlerowskich. No i prawie wszystko zrobiono, ale z naciskiem na prawie. No bo wybuchła II wojna światowa, były inne priorytety. W 1942 już w zasadzie porzucono budowę czegoś, co było niemal skończone. No i to jest pozostałość po tym pomyśle. Wspaniała śluza, widać jeszcze miejsce, w którym była zawieszona hitlerowska gapa. I teraz nie było nawet możliwości, by ów kanał dokończyć. To znaczy, teoria mówiła, że można to zrobić, ale praktyka wykluczało to całkowicie. Dlaczego? Ano dlatego, że ów projekt był realizowany na terenie dzisiejszych dwóch państw, mianowicie Polski i Federacji Rosyjskiej. Ale kiedy przyjrzeć się owej konstrukcji i prześledzić historię tegoż kanału, jego budowy, to abstrahując od owych konotacji i tego, co nam przychodzi do głowy, jak widzimy ów znienawidzony hitlerowski symbol, to jednak był cud inżynierii. A oto, moi drodzy, bez wątpienia największy skarb historyczny ukryty wśród mazurskich kniei. Jesteśmy, bo jakże moglibyśmy nie być, w Wilczym Szańcu, Wolfschanze, czyli kwatera główna Hitlera. Ogromny teren. Ten kompleks miał ponad 200 hektarów, 3 strefy bezpieczeństwa.
Jesteśmy w samym jego jądrze, jesteśmy przy tym, co zostało z ostatniego schronu Hitlera. Kiedy zaczęto opracowywać plan Barbarossa, czyli plan ataku na Sowiety, to zaczęto również budować to miejsce, by Hitler mógł stąd dowodzić wojskami niemieckimi, które wdzierają się w głąb Sowietów. No i rzeczywiście tak było. Hitler od roku 1941 do 1944 był głównie tu. No, mógł się przemieszczać oczywiście. W pobliżu mamy wieś Gierłoż, ale w pobliżu mamy również miasto Kętrzyn. I tam było lotnisko, obok była stacja kolejowa, więc Hitler jeździł zarówno do Berlina, był w innej kwaterze, też w niej byliśmy, na Ukrainie, pod Winnicą. No i czasami jeździł w Alpy do Berchtesgaden. Tam też zresztą byliśmy. Nie dlatego, żebyśmy śledzili Hitlera, ale tak się złożyło akurat. Ale głównie siedział tutaj. Gigantyczne założenie, bunkier, schron. Nie wszyscy dostojnicy mieszkali w takich bunkrach, schronach, mieli swoje domy, a tutaj mieli się tylko chować, znaczy nie tutaj, w swoich schronach chować na wypadek bombardowania, niebezpieczeństwa. Natomiast Hitler mieszkał w bunkrach. No i do końca swego żywota w nim mieszkał, bo jak stąd się wyniósł, kiedy Armia Czerwona była blisko, to siedział w schronie pod kancelarią Rzeszy. To jest muzeum, to jest miejsce do zwiedzania. To jest wielki kompleks, ale troszeczkę tego Wam pokażemy. Hitler w Wilczym Szańcu spędził 840 dni. Zatem musiał spotykać się z przywódcami innych państw, oczywiście tych państw, które były sprzymierzone z III Rzeszą. No i właśnie to dla owych gości postawiono to. To jest to, co z owego bunkra gościnnego dzisiaj zostało. Kto tu był? O, kto tu nie był? Premier Laval, no sam marszałek Pétain już był za stary i nie jeździł, ale premier Laval był tutaj. Mussolini, hrabia Galeazzo Ciano, regent Królestwa Węgier Horthy, był tutaj rumuński marszałek Antonescu, byli tutaj na przykład fiński marszałek Mannerheim, który akurat w przeciwieństwie do tych pozostałych panów zapisał się dość pozytywnie w historii. Tak, Finlandia była sprzymierzona z III Rzeszą, ale to była konieczność, gdyż odparła napaść sowiecką, słynna linia Mannerheima. No, wielu z nich tu było. Co ciekawe, nie wszyscy z wierchuszki III Rzeszy lubili siedzieć w Wilczym Szańcu. No, na przykład nie lubił bardzo tego Hermann Göring, który uważał, że to jest miejsce ponure, pełno tu komarów, no i nie ma dostatecznych wygód. Postawiono tutaj dla niego dom, jedyny taki, który miał dywany, kominki, dzieła sztuki. Ale gruby Herman, znany sybaryta, siedział w pałacyku w nieodległej bardzo Puszczy Romińskiej. Tutaj tylko przyjeżdżał, jak już musiał. W każdym razie to był bunkier gościnny. Stoję na schodach do baraku, który został wysadzony przez wycofujących się Niemców. Ale to są oryginalne schody, no i tutaj było wejście. I właśnie w tym baraku 20 lipca 1944 roku odbyła się narada sztabowa, na którą to pułkownik Klaus von Stauffenberg wniósł w aktówce bombę. Bombę, która wybuchła, ale Hitler w tym zamachu praktycznie nie ucierpiał. To jest zdjęcie. Dokładnie przed tymi samymi schodami zrobione 20 lipca, już po zamachu. Zobaczcie, gruby Herman ma niezwykle zafrasowaną minę. Plan Barbarossa przewidywał blitzkrieg, czyli wojnę błyskawiczną. W ciągu kilku miesięcy Wehrmacht i zagony pancerne miały dojść do Moskwy, zdobyć ją, Sowiety miały upaść, wojna
miała się zakończyć. Stąd też początkowo nie budowano tutaj wielkich betonowych schronów o niezwykle grubych ścianach i stropach, gdyż wydawało się, że nie będzie to potrzebne. No ale jak wiemy, z czasem, kiedy to z kolei Armia Czerwona zaczęła napierać, zaczęto obawiać się zwłaszcza nalotów lotniczych. I w roku 1944 postawiono ów schron. Widzieliśmy go wcześniej od drugiej strony. Schron dla Hitlera. On został wysadzony, jak prawie wszystko tutaj, przez wycofujących się Niemców. Ale widzimy tutaj grubość ścian. Zresztą cały teren w związku z owym zagrożeniem lotniczym był maskowany. Nie tylko siatki maskujące sztuczne drzewa. Nigdy nie spadła tu żadna bomba. Dzieło zniszczenia zostało dokonane przez niemieckich saperów. Jak widzieliście, barak, w którym odbyła się 20 lipca 1944 roku narada, został potem wysadzony przez Niemców. Natomiast w innym ocalałym baraku mamy inscenizację wydarzeń z tego dnia. Doskonałą zresztą. Dlaczego zatem bomba nie zabiła Hitlera? Po pierwsze, ten, który podłożył bombę, czyli von Stauffenberg, nie miał prawej dłoni i nie miał kilku palców u lewej ręki. W teczce oryginalnie była nie bomba jedna, lecz bomby dwie. I on musiał ścisnąć zapalniki, które chemicznie miały spowodować wybuch. No więc już mamy tylko jedną bombę. W dodatku owa teczka została przez von Stauffenberga położona w tym miejscu, bliżej Hitlera. Ale niejaki Brandt, który siedział tutaj obok, miał tę teczkę pod nogami i ona mu przeszkadzała. Przesunął ją. W końcu pierwotnie owa narada miała się odbyć w schronie o grubych betonowych ścianach. Wówczas inaczej rozłożyłoby się ciśnienie i prawdopodobnie mimo tego, że tylko jedna bomba została odpalona, wszyscy by zginęli. Ale tak, przesunięta tutaj teczka z bombą i niezwykle masywny dębowy stół. Zatem w chwili wybuchu mieliśmy ofiary. 4 osoby, które były najbliżej teczki, zginęły, ale Hitlerowi, który wówczas pochylał się nad mapą, praktycznie nic się nie stało. Parę godzin później na dworcu witał Mussoliniego i trzeba było tylko do Hitlera głośniej mówić, bo mu w bębenkach niezwykle brzęczało. A Stauffenberg, który zdążył stąd wyjechać, został pojmany i stracony. Zresztą życie straciło wielu zamachowców z 20 lipca. Wychnęliśmy właśnie z lasu, by pokazać Państwu, jak piękna może być ta ziemia, kiedy nie rosną na niej drzewa w sposób zwarty. No to jest wizualnie pieczęć mazurska, pieczęć tutejszej przyrody i gospodarki rolnej. Te łagodne, morenowe wzgórza, to jak widzicie pastwiska. Owo niebo już północne zdaje się nisko nad nami zawieszone. O tej porze roku jakże często przelatuje owym niebem bocian, na przykład biały, albo, co zdarza się rzadziej, bocian czarny. Przestrzeń, oddech i swoboda. Tu nie jest tak jak na południu Polski, gdzie jedzie się przez 50 kilometrów i wjeżdża się z jednej wioski do drugiej. Tutaj najbliższe zabudowania mogą być w ogóle niemal dla oka niewidoczne. A co ta ziemia daje? No to jest pastwisko. Ale zaraz wymienię nazwę gospodarstwa, które ma owo pastwisko we władaniu. To jest mianowicie Rancho Frontiera. I każdy, kto interesuje się jedzeniem w kraju naszym, pewnie będzie wiedział, o jakich specjałach będziemy mówić. Będziemy mówić o specjałach pochodzących z czegoś, co daje między innymi ta ślicznotka.
Nasza gospodyni Sylwia Szlandrowicz to jest dojrzewalnia serów. I teraz dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, pozwól, że ja to powiem. Rancho Frontiera to jeden z najlepszych producentów seru w kraju naszym. Sylwio, jak pierwszy raz jadłem wasze sery, one były z mleka owczego. Teraz wyłącznie krowie. Co się stało i dlaczego? No cóż, stało się życie. Jesteśmy już po 50, mąż po 60. Chcemy trochę odsapnąć, trochę pożyć. Dobre sery można zrobić z każdego surowca, dobrego surowca. To prawda. Więc wybraliśmy tylko jedną drogę i tą drogą są sery z mleka krów rasy Jersey. No właśnie, bo krowy wyglądają dla człowieka przyzwyczajonego do pastwisk na polskich wsiach niezwyczajnie. Rasa Jersey. Czym ona się charakteryzuje? To jest naprawdę niezwykła rasa, najlepsza rasa do produkcji surowca do serowarstwa, ponieważ dają mleko niezwykle gęste, dużo białka, dużo tłuszczu, a do tego, co najważniejsze, ten tłuszcz jest świetnie zemulgowany, co powoduje taką jedwabistość serów na języku. Jest też żółte to mleko. Te sery są żółte w sposób naturalny, nie używamy... Bez kurkumy. Absolutnie, nie tylko bez kurkumy, w ogóle bez niczego. W naszych serach jest mleko, odrobina soli, oczywiście te czary, czyli kultury szczepy bakteryjne. No i właśnie jeszcze jedna rzecz, jak mniemam, właśnie to, że krowy dają mleko przez cały rok, a owce nie. Zgadza się. Zgadza się, ustawiamy wycielenia w taki sposób, żeby mieć produkcję serów przez cały rok, chociaż fachowcowi nie będę tłumaczyć, najlepsze są sery z teraz, czyli wiosenno-wczesnoletnie, wtedy, gdy jest świeża trawa. Świeżutka trawa. Robicie sery w tej dojrzewalni, mamy twarde, dojrzewające. Tak, są to sery długo dojrzewające, podpuszczkowe. Mamy też ser taki młody, sałatkowy. Wcale nie zamierzaliśmy go sprzedawać, ale okazuje się, że Polacy lubią coś, co jest białe i co jest świeże, jest łagodne. To jest to Często właśnie. dzieci gustują w tym właśnie serze, więc też go produkujemy i sprzedajemy. Zresztą jest pyszny. Natomiast te sery to są sery długo dojrzewające, bywają i 2,5-letnie u nas czasem. Nie jest to parmezan, ani nic podobnego. Mleko jest nieodtłuszczone, pełne mleko krów. No, ale można Jersey. powiedzieć, że jest to mazurska grana. Grana jest nie tylko Powiem padano, każdy nieskromnie, region we Włoszech ma swoją mąż granę. określa inaczej, mąż określa parmigiano mazuriano. O, parmigiano mazuriano. Tak. Proponuję teraz, żebyśmy przeszli do serca serowarni. Znaczy trudno powiedzieć, co jest sercem, a co nie, ale do miejsca, gdzie powstają sery, bo tu Zapraszam, dojrzewają. wszystko pokażę. Bo chodzi o to, żebyście i wy mogli zobaczyć skalę produkcji. Gdyż jest to manufakturka po prostu. I najlepiej zobaczymy to właśnie tutaj. Czyli to są sery. To akurat będą ilu sery dni? pleśniowe. Będą. No jeszcze No się... tak. Tak, znaczy wszystko, co ma w nich być, już jest, bo Penicillium roqueforti dodajemy do mleka, chociaż je jeszcze nie widać. I te 6 serów pochodzi z 2 dni pracy naszej i naszych krów. Czyli skala jest totalnie mikro. No już mniejsza chyba nie może być, jeżeli ma to być rzeczywiście produkcja jakiegoś sera. Ale właśnie takie rzeczy są najpiękniejsze, bo widać ręce, Tak, które spracowane. te sery stworzyły. Moi drodzy, znajdziecie sery z Rancha Frontiera w różnych najlepszych restauracjach w całym kraju. Widziałem 2 dni temu w Warszawie w menu. Widzieliśmy je też tutaj, co jest wspaniałe, na Mazurach, w karcie miejsc, które podają lokalne jedzenie. I cóż ja mogę powiedzieć? Mogę tylko schylić czoła i podziękować Tobie i Rusłanowi, czyli małżonkowi, za Wasz trud i Waszą pracę. Pokaż jeszcze te ręce. To są ręce, które tworzą Spracowane takowe ręce nie serowara. te. Mam przed sobą finalnie sery do spróbowania.
Jak się rzekło, wszystkie z krowiego mleka, wszystkie od tych krów Jersey. Dwa ich ogólnie biorąc rodzaje, czyli sery podpuszczkowe dojrzewające oraz sery pleśniowe. Te dojrzewające są o różnym stopniu dojrzewania. Zacznijmy, tak podpowiada logika, by zacząć od rzeczy najłagodniejszej, czyli od tego bardzo młodego sera, który jest rzeczywiście niezwykle delikatny, kremowy, wręcz śmietankowy. Na wszystkich serach mamy datę ich powstania, na każdej gomułce. Ten powstał 23 maja tego roku. Obok jest ser najstarszy, ale to za chwilę. Uszczknijmy czegoś, co pochodzi z 8 marca tego roku. Czyli zobaczcie, ile czas może zrobić. Inny już kolor skórki. Oczywiście te sery muszą być w dojrzewalni pielęgnowane. Ta skórka jest przecierana, obmywana. I tutaj już nieco inny kolor i też nieco zwartsza konsystencja. On również jest łagodny, ale już o smaku zdecydowanie bardziej wyrazistym. No i teraz absolutne przeciwieństwo, jeśli chodzi o smak i konsystencję. Spójrzcie, to właśnie robi czas. Ten ser kiedyś wyglądał tak samo jak ów, ale on powstał 11 czerwca roku pańskiego 24. I on się kruszy. On ma taką konsystencję właśnie jak porządna grana, jak grana padano albo jak parmezan. Pikantny. W ustach wyraźnie grudki aminokwasowe strzelają. To jest wspaniały ser. Wspaniały ser. I teraz dwa rodzaje serów pleśniowych. Od czego one zależą? Poza jakością materiału wyjściowego, czyli mleka. Zależą mianowicie od kultur bakteryjnych. To są kultury pleśni francuskiej, czyli wiecie, coś w rodzaju Roqueforta czy też Blé d'Auvergne. A to można by najkrócej, by nie wchodząc w zawiłości, są kultury pleśniowe włoskie, czyli coś, co jest używane we Włoszech do robienia na przykład gorgonzoli. I sami zobaczycie, że one się różnią przekrojem. Zdecydowanie się różnią. Ten jest bardziej kruchy, ma wyraźniejsze owe struktury pleśniowe. Ten natomiast jest bardziej kremowy. Łatwiej się go da rozsmarować. Zacznę chyba od tego włoskiego. On po prostu znika w ustach. On się rozpływa. Jak się go położy na podniebieniu, dzieje się taki sam proces jak z lodami. Obłędny ser. A tutaj który lepszy? Przebóg. W ogóle, który z tych serów jest najlepszy? Nie da się tego w ten sposób określić. Mogę powiedzieć, który mi najbardziej smakuje, ale muszę powiedzieć jedno. Czy to są dobre sery? Nie. To nie są dobre sery. To są sery wspaniałe. Kącik partnerski. Partnerem dzisiejszego odcinka jest sieć stacji BP oraz kawiarń White Bean Cafe. Oczywiście stacje benzynowe odwiedzamy głównie po to, by zatankować paliwa. A sieć stacji BP, których jest w Polsce niemal 600, gwarantuje zawsze doskonałą jakość paliw. Wizyta na stacji to
przecież naturalna przerwa w podróży. A zatem i okazja, by chwilę odpocząć i zjeść coś szybkiego w trasie. I tu pamiętajcie, że fast food to niekoniecznie musi być junk food. W ofercie Wild Bean Cafe znajdziecie propozycje przygotowane w ramach mojej współpracy z ową siecią. Są wśród nich na przykład kanapki hot grill na ciepło. Oto jedna z nich, kanapka hiszpańska z paprykowaną kiełbasą chorizo i grillowaną papryką. Są też kanapki klasyczne, skonstruowane tak jak włoskie tramezzini. To jest kanapka praska z szynką typu praskiego, sałatą i dressingiem chrzanowym. Co jeszcze? Hot dogi, zapiekanki, czyli można śmiało rzec, że każdy tu znajdzie coś dla siebie. Wild Bean Cafe to także dobra kawa. Od niedawna zupełnie nowa, 100% arabika z plantacji w Ameryce Południowej. A więc, moi drodzy, szerokiej drogi. Koniec kącika partnerskiego. Mieliśmy kartacze, kluchy, sery, wszystko wyborne, ale przecież Mazury to ryby również. Ryby jeziorne, ryby rzeczne, ryby słodkowodne. Zatem na koniec naszej dzisiejszej podróży absolutny mazurski klasyk. Lin w śmietanie. Rzecz cudowna. No więc skoro lin w śmietanie, to potrzebny jest lin. I to jest właśnie filet z lina. Jeśli ta ryba, ona musi być ze skórą, ale jeśli nie będzie bardzo dokładnie oskrobana, lin nie ma wielu łusek, to nic, gdyż tak czy inaczej to się wytopi. Najpierw rybę się smaży, a potem rybę się dusi. Zanim do tego procesu dojdziemy, to trzeba rybę posmarować cytryną. Lin ma lekki, mułowy zapach. To jest jego przyrodzona sprawa, ale tego bardzo łatwo można się pozbyć, wyciskając trochę soku z cytryny i tak robiąc. I co teraz? Teraz to wszystko zostanie potraktowane z solą, pieprzem, podzielone na mniejsze kawałki, ale wcześniej jeszcze omączone. To teraz będę robił. Nic skomplikowanego. Wielkość fileta oraz wielkość patelni nakazuje mi podzielić rybę na 3 kawałki. Na patelni rozgrzewa się klarowane masło. To jest bardzo ważne, by to było klarowane masło, gdyż musi być wysoka temperatura. Dzięki temu to, co tutaj zostało, wytopi się. I mąka strzepujemy nadmiar i od strony ze skórą począwszy kładziemy na rozgrzane, klarowane masło. Idealnie. Lin to przepiękna ryba, nie w sensie kształtu i powabów ciała tegoż lina, chociaż również jest bardzo ładna w takim sensie, ale jest piękna w obróbce kulinarnej, gdyż ma zwarte mięso, jest ślicznie zrumieniona, no i dzięki temu, że jest ze skórą, się nie rozpada. O, zrumieniona solidnie. Co teraz trzeba zrobić? No, można dokończyć rzecz na tej samej patelni. Tylko patelnię trzeba oczyścić. Tutaj są frakcje, widzicie, przypalonej mąki, zrumienionej w zasadzie jeszcze, ale będziemy zaczynać od kolejnego procesu smażenia, więc ona by się wtedy przypaliła. Niech to trochę ostygnie, oczyszczę patelnię i działamy dalej. Patelnia czyściutka, nowa porcja masła na niej. W tym wypadku to może być już zwykłe masło, ale ja, jako że mam tu klarowane, dodałem klarowanego. Nieco mniej niż zwykłego, gdyż teraz robimy sos, w którym ryba się będzie dusić. Ultra prosty i jakże emblematyczny. Czyli masło i cebula pokrojona najlepiej w piórka. I teraz ta cebula, ona nie ma się tutaj przyjarać, ona ma się po prostu dusić. Ten proces duszenia, jak ona już zwiotczeje, troszeczkę przerwiemy, ale to za momencik. Na razie pozwólmy toczyć się tutaj temu odwiecznemu rytuałowi, zarówno zapachowemu, jak i dźwiękowemu. Rozgrzany tłuszcz i skwierczenie cebuli.
Bez tego nie ma życia. Cebula tutaj na swoich koniuszkach już łapie kolor, złoci się. Więc teraz pieprz, sól, już nie za dużo, i płyn na patelnię. Pierwszy, bo będą jeszcze kolejne. Czyli teraz tutaj można dać na maksa i wlewamy trochę białego, wytrawnego wina. I to wino muśnie swoim smakiem całość, zniknąwszy z patelni, gdyż ma teraz na mocnym ogniu wyparować. Alkohol wyparował, smak pozostał. Bardzo mało już tego wina tutaj jest, ale dwa kolejne płyny. Ich czas właśnie. Najpierw śmietanka słodka. Dlaczego najpierw? Dlatego, że teraz będzie śmietana kwaśna. Ta słodka jest tłustsza, więc mamy większe prawdopodobieństwo, że się ta kwaśna teraz nie zważy, bo to zostało raptownie ostudzone. I teraz, kiedy te obie śmietany się zagotują, do tego włożę rybę. I to jest właśnie ów genialny i jakże prosty sos. Ostatnia rzecz z kulinarnych czynności. Teraz w tym powinna się jeszcze dusić ryba. Ile? No 10-15 minut góra. Znowu skórą do dołu. Można to nieco przykryć. I chodzi o to, żeby ten sos ze wszystkich stron otulił lina. Żeby z tego powstała jednorodna kompozycja. Danie jest gotowe. Można pod tym wyłączyć. Ów sos cudownie zmienił kolor. Stał się żółty, maślany w swojej tonacji. Biały talerz nie, chociaż sos biały już nie jest, jak rzekłem. Ten w porządku. I owo piękno wyląduje na talerzu. Tak, właśnie lin nadaje się do takiej obróbki idealnie. Najpierw rzecz smażona, potem rzecz duszona i jest w całości. To nie jest danie nowoczesne, więc tutaj nie będziemy umieszczać tego na sosie. To musi być w tym sosie zatopione. Cebula się nie rozpadła, jest miękka, ale owe piórka są widoczne. No i to już prawie wszystko, gdyż jakiś koperkowy akcencik byłby tutaj jak najbardziej nie od rzeczy. Moi drodzy, to jest absolutna klasyka kuchni mazurskiej, ale w ogóle dawnej kuchni polskiej, która przecież rybami słodkowodnymi stała. Jeszcze tylko jedną rzecz zrobię. Wezmę mianowicie i pokażę Wam konsystencję owej ryby. Ona jest cudowna. Ona jest jędrna. Jeśli nawet tutaj jakaś ość została, to bo przez obróbkę to wszystko się powinno rozpłynąć. Lin w śmietanie, w śmietanach. Doskonała rzecz.